dobry. Jestem dzisiaj z Łukaszem. Łukasz jest moim mężem, oceanografem i przedsiębiorcą. W związku z czym myśli, jak zainwestować bezpiecznie swoje pieniądze w nieruchomości. W związku z tym, że od wielu lat moimi klientami są moi przyjaciele, znajomi, rodzina, postanowiłam też doradzić mojemu mężowi, a przy okazji i Wam, jak zainwestować swoje pieniądze tak, żeby zarabiały na nieruchomości i żeby ta nieruchomość była bezobsługowa. Zapraszamy. Zapraszamy! Łukasz, zaprezentuję Ci teraz apartament, który się składa z 2 sypialni, z salonu, 2 pełnych łazienek. Ma 89 metrów kwadratowych. Do tego apartamentu dodatkowo przynależy 42-metrowy taras z widokiem na morze. Kupując ten apartament, tak jak widzisz, gotowy do użycia, wyposażony całkowicie, płacisz za to 2 200 000 złotych plus VAT, który należy na chwilę doliczyć. Mówię na chwilę, ponieważ on jest potem do zwrotu. A jak to? Dlaczego jest do zwrotu? Jest to nieruchomość inwestycyjna, ubrana od A do Z, czyli przygotowana po to, żeby bezobsługowo właściciel tejże nieruchomości mógł czerpać zysk. Kupujesz apartament z księgą wieczystą, stajesz się jego właścicielem, ale nie musisz się martwić o jego urządzenie. Masz w jednolitym standardzie wszystkie pokoje hotelowe w ten sposób. No dobrze, ale dlaczego to oznacza, że VAT jest? Dlatego, że jest to nieruchomość inwestycyjna i kupuje się w celu czerpania zysku z najmu i z tego tytułu możesz odliczyć sobie 23% VAT. Składając deklarację VAT-R, niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie, jest Ci on zwracany w ciągu 180 dni przez Urząd Skarbowy. Nie ma znaczenia to, czy ktoś tutaj przyjeżdża, czy też nie, ponieważ umawiasz się z inwestorem, że za tę nieruchomość będziesz dostawał rocznie 130 000 złotych, co daje Ci możliwość pojechania na przykład na 4 wycieczki na Zanzibar rocznie. A to jest w to wliczona jakaś amortyzacja, czy to jest zysk do, że tak powiem, prosto do kieszeni, czy też trzeba coś od tego jeszcze odliczyć? Jedynym kosztem, jaki tu jest, to jest 8,5% podatku oraz ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, ale to jest stosunkowo nieduża kwota, około przy tym metrażu to będzie jakieś 2000 zł. No to super opcja, że ktoś, kto jest zajęty od rana do wieczora, nie musi poświęcać czasu na taki lokal, że to jest jakaś taka właśnie takie źródło dochodu, które pracuje gdzieś w tle, bez zabierania uwagi i czasu. Dokładnie. Co prowadzi mnie do następnego pytania, czy jako właściciel mam jakieś obowiązki tutaj pod względem remontów, nie remontów? Jeśli chodzi o obowiązki właściciela, to praktycznie nie ma żadnych, poza wystawianiem faktury raz na kwartał inwestorowi. Ponieważ wszelkie zniszczenia, jakie tutaj zostaną popełnione przez gości hotelowych, bierze na siebie operator. W zasadzie może się tak zdarzyć, że postanowi właściciel obiektu, że należy wymienić wyposażenie, ale poprzednie obiekty, które już funkcjonują od 10 lat, nadal takiej metamorfozy, remontu, zmiany designu czy wystroju nie przeżyły. I raczej też się nie należy spodziewać, żeby tu miała taka sytuacja miejsce dość szybko, ze względu na dosyć odpowiadający w zasadzie chyba każdemu wystrój design. Czyli całe zarządzanie jest na cudzych rękach, nie na moich. Dokładnie. Operator hotelowy dba o to, żeby goście hotelowi przyjeżdżali, ale nie ma to znaczenia, czy oni przyjadą do Twojego obiektu, czy też przyjadą do innego. Ewentualnie nas na kilkanaście lat przy zmianie designu będzie mnie czekała jakaś inwestycja, tak? Umowę podpisujesz na 10 lat i na 10 lat umawiasz się na takie stawki z operatorem, że będziesz zarabiał około 6%. Natomiast po tych 10 lat podpisujesz kolejną umowę z tymże operatorem hotelowym, czy też z innym. Myślę, że z tym, biorąc pod uwagę, jak zdrojowa się rozrasta i jak też postępowała w przypadku swoich poprzednich obiektów.
Rozumiem. Bardzo ciekawa instytucja takiego kondo hotelu. Ona jest coraz bardziej popularna, ponieważ sam wiesz, my mieliśmy też mieszkania, które w różnej formie wynajmowaliśmy, czy najem długoterminowy, czy najem krótkoterminowy. Ja jako osoba, pasjonatka nieruchomości, pracująca w tym biznesie od 10 lat, też postanowiłam na własnej skórze przetestować, jak wygląda proces obsługi turystów na najem krótkoterminowy. Pamiętasz nasze różne przypadłości? Pamiętam nasze przygody z najmem krótkoterminowym. No, pamiętam też, że nie był to wcale taki zły pomysł, ten najem. Był intratny. Chociaż był bardzo czaso- i energochłonny. A co jeżeli mi się to znudzi, postanowię zainwestować pieniądze gdzie indziej, będę chciał odzyskać ten kapitał? Jak to wtedy wygląda? To jest nieruchomość, taka jak mieszkanie w budynku, w apartamentowcu. W każdej chwili można to sprzedać. Jego dodatkowym atutem jest ta umowa najmu, która będzie trwała do 2028 roku. Powiedzmy, że w 2020 roku postanowisz sprzedać ten apartament, więc kolejny kupujący będzie miał możliwość czerpania zysków zagwarantowane przez kolejne 8 lat na takich samych warunkach jak Ty. Czy to jest popularny rynek wtórny tego typu inwestycji? Nie jest popularny, ale to tylko dlatego, że rynku wtórnego praktycznie nie ma. Jeżeli pojawia się jakaś nieruchomość na rynku wtórnym, dosyć szybko znika. To znaczy, że ze sprzedażą nie będzie kłopotu. Nie będzie. Rozumiem. Doskonale. A co gdybym postanowił przyjechać sobie tutaj na wakacje jako właściciel takiej nieruchomości? Czy ja mogę tutaj sam sobie pomieszkiwać? Dobrze, że o to pytasz. Generalnie zasada jest taka, że albo kupuje się coś inwestycyjnie, albo do mieszkania. Coraz częściej klienci są świadomi i przestają kupować mieszkania na zapas, bo na przykład przydadzą się dzieciom, które pójdą na studia, czy też może zamieszkają tu na emeryturze. Generalnie masz możliwość korzystania ze swojego apartamentu, czy też nawet z apartamentów wybudowanych wszystkich przez danego inwestora, a są one kilka w Kołobrzegu, w Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, na zasadzie klubu wakacyjnego. Czyli kupując nieruchomość o danych parametrach, masz możliwość z dużym dyskantem korzystania z apartamentów o takim samym standardzie w tych miejscach, gdzie akurat pobudowano. Czyli mogę tutaj mieszkać, ale płacę za to z dużą zniżką. Tak? Dokładnie. I mogę też mieszkać w innych apartamentach z tej sieci hoteli. Tak. Okej, no to jest jasna sprawa. Łukasz, jak podoba Ci się koncepcja inwestowania w nieruchomości kondohotelowe? Bardzo mi się podoba. Pamiętam nasze przygody z wynajmem dobowym naszych mieszkań, które posiadaliśmy. I widząc, że mogę mieć wszystkie zalety, wszystkie plusy tego systemu, a jednocześnie będąc zwolnionym z nieprzyjemnych obowiązków, takich jak nadzorowanie tego i doglądanie czystości i tak dalej, bardzo mi się podoba ten system. Z mojej strony mogę powiedzieć, że wiem jak to działa, bo sprawdziłem to na własnej skórze, a to jest taki upgrade'owany system względem tego, co już przeżyłem. Także ja w to wchodzę, bardzo mi się to wszystko podoba.